W poprzednim odcinku Więcej niż fan. Eryk. Śmierć. To słowo opisuje, co znaczy iść za Jezusem. Umieramy dla siebie i idziemy za Nim. Sugeruję odłączyć go od respiratora i pozwolić mu odejść. Trzeba się z tym pogodzić. Tak każe wiara. 5 lat temu lekarz powiedział, że to się może powtórzyć. Ona chce rozwodu. Nie mogę oddychać. Może Bóg chce mi coś powiedzieć. Niby co? Przepraszam pana. Dałby nam pan parę groszy? Mamy wielki dom, masę rzeczy, a ja omal nie straciłem rodziny. Potrzebujemy czegoś więcej niż to. Skoro nie potrzebujesz pieniędzy, to pakuj manatki. Nie mam nic do spakowania. Wiem, że jest ci ciężko, ale niczego nam nie zabraknie. Gdy chodziłem z moją przyszłą żoną, pewnego dnia pożyczyła mój samochód, by odwiedzić rodzinę, która mieszkała w stanie Kansas. Jakieś 100 kilometrów od uczelni, na której studiowaliśmy. Nie było jej tylko jeden dzień, a ja już za nią tęskniłem. Musiałem ją zobaczyć. Był środek nocy. Obudziłem mojego współlokatora, wyjaśniłem mu, co przeżywam, ale on też nie miał samochodu. Uznaliśmy więc, że trzeba wziąć rowery i przejechać 100 kilometrów, żebym mógł zobaczyć się z ukochaną. To była długa wyprawa, a mój rower nie bardzo się do tego nadawał. Rower kupiony na wyprzedaży, kiedy trzeba na nim przejechać 100 kilometrów pod wiatr, to nie jest wehikuł marzeń. Pokonaliśmy może 30 kilometrów i mieliśmy dość. Postanowiliśmy się zdrzemnąć na poboczu. Kiedy spaliśmy, zainteresował się nami patrol policyjny. Policjant oparł but na moim ramieniu i obudził mnie. Jego słowa brzmiały: "Coście palili, panowie?" Chciał wiedzieć, co robimy na takim odludziu w środku nocy. Gdy wyjaśniłem, że moja dziewczyna mieszka jakieś 70 kilometrów stąd i tak za nią tęskniłem, że musiałem ją zobaczyć, przewrócił tylko oczami, pokręcił głową i odszedł. Miłość sprawia, że człowiek robi naprawdę szalone rzeczy. Jest gotów wiele pokonać. Jest gotów na poświęcenia. Byle być tylko z ukochaną osobą. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale Jezus mówi: "Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj zaprze się samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie." Słowa "pójść za mną" wyrażają pełną oddania, żarliwą miłość. Jezus chce, abyśmy szli za Nim w taki sposób. To oddanie powinno wypełnić nasze myśli i pochłaniać całą energię. On chce, abyśmy oddali wszystko, jeśli zależy nam na relacji z Nim. Nie wystarczy wiedzieć, o czym Jezus naucza. Nie wystarczy robić to, co nakazuje. Nie wystarczy sama wiedza na Jego temat. Trzeba naprawdę znać Go i kochać. Na tym polega różnica między fanem a naśladowcą. Już próbowałam. Może data ślubu? A kiedy to? Co robicie? Próbujemy otworzyć sejf taty, ale nie znamy kombinacji. Waszym zdaniem jest to właściwe? Wasz ojciec dopiero co zmarł. Mama potrzebuje aktu ślubu, a on jest właśnie tu. Dlaczego nie spytacie jej o szyfr? Pytaliśmy. Ona go nie zna. Próbowaliśmy datę jego urodzin. Mamy, nasze. 11, 17, 87. To ich rocznica ślubu. 11, 17, 87. Nie pasuje. A może 4, 11, 46? Niestety, a co to za dzień?
Moje urodziny. Co Ann myśli o twojej decyzji? Jest jej ciężko. Nie dziwię się. Ja też. Kobieta musi wiedzieć, że mąż dba o nią i o dzieci. Biblia mówi, że mężczyzna, który nie dba o rodzinę, jest gorszy od niewierzącego. Dbam o nich. Lubię swoją nową pracę dużo bardziej niż starą. Nie masz wyboru. Nie zarabiasz nawet połowy tego, co wcześniej. Wpadnij zobaczyć, co robię. Może zmienisz zdanie. Ludzie, z którymi pracujesz, nie dostali takiego wykształcenia jak ty. Całe życie ciężko pracowałem, aby tobie i twojej siostrze niczego nie zabrakło. Chciałem, żebyś mógł wybierać pośród wielu możliwości. Kto wiele otrzymał, od tego wiele się wymaga. To prawda, tato. Wiele ode mnie się wymaga. Ci ludzie są tu, gdzie są, z jakiegoś powodu. Ty ciężko pracujesz, masz dobre życie i idziesz do przodu. W życiu obowiązują pewne zasady i dobre chęci tego nie zmienią. Dziadku, dobrze się czujesz? Dobrze. Niektórzy fani wolą trzymać się zasad, zamiast naśladować Jezusa. Pierwsza księga Samuela mówi, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Fanom ciężko to zrozumieć. Oni dbają o swój wizerunek. Myślą, że zaimponują Bogu, bo przestrzegają religijnych zasad, rytuałów i tradycji. Nie ma w nich nic złego. Problem pojawia się wówczas, gdy robimy to nie ze względu na Jezusa i naszą więź z Nim, lecz aby dowieść swojej pobożności. Przywódcy religijni w czasach Jezusa dbali o zewnętrzne przejawy religijności zamiast o czystość własnego serca. Jezus powiedział, lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Problem nie polegał na braku oddania czy naśladowaniu Jezusa o własnych siłach. Problemem było to, że szli za Nim tylko na pokaz, bez wewnętrznej przemiany. Tato, popatrz! Bill? Wszystko w porządku? Tak. Gdzie jest Lily? Już tu nie mieszka, usamodzielniła się. Była tu wczoraj. Odwiedziła nas, a potem wróciła do domu. Dlaczego? Musiała położyć synka spać. Tato, postaw to tutaj. A gdzie jest przyszła mama? Lily? Nie, inna nastolatka w ciąży. Gdzie Natalia ją znalazła? To ja ją znam z pracy. Matka wyrzuciła ją z domu. Uznałem, że najlepiej będzie zabrać ją do nas. A nie pomyślałeś, jaki to może mieć wpływ na Natalię? Z początku nie było im łatwo, ale teraz się dogadują. Nie o tym mówię, choć to również ważne. A o czym? Nie pomyślałeś, że Lily może mieć na nią zły wpływ? Wręcz przeciwnie. Myślę, że jest chodzącym dowodem na to, że warto jest czekać. Jasne, żartuj sobie. Kiedyś to było coś, czego należało się wstydzić. Biblia mówi, że złe towarzystwo psuje charakter. Kto jak kto, ale ty powinieneś to wiedzieć. Błędy sprawiły, że Lily wydoroślała. Bardzo się stara i zaczyna podejmować dobre decyzje. To dobra lekcja dla nas wszystkich. Dobrze, że Lily zatrzymała to dziecko. To prawda. To dobry dzieciak. Owszem. Mam nadzieję, że mówi mu, że go kocha. Mówi. I to cały czas. To dobrze.
Wielu fanów stara się iść za Jezusem. Chodź do środka, Bill. Ale tak jak faryzeusze mają zaburzone priorytety. W Ewangelii Mateusza zapisane są mocne słowa, które Jezus kieruje do przywódców religijnych swoich czasów. Oskarża ich o to, że są religijnymi fanami, że ich wiara jest nieszczera, obłudna. Mówi im, sami nie robicie tego, czego nauczacie. Porównuje ich do pięknego grobowca, który z zewnątrz wygląda okazale, ale jest pełen trupich kości i wszystkiego, co nieczyste. W kolejnych wierszach Jezus wyjaśnia, czym religijni fani różnią się od prawdziwych naśladowców. Fani uważają się za sprawiedliwych, osądzają innych, patrzą na nich z góry. Naśladowcy Jezusa są pokorni i wielkoduszni wobec innych, bo sami doświadczyli łaski Chrystusa. A Jezus mówi, kto jest największy spośród was, niech będzie sługą waszym. A kto chce być wywyższony, musi się najpierw ukorzyć. Proszę, wypij to. Jadłeś coś? Nie jestem głodny. Musisz jeść. Musisz nam pomóc zjeść to wszystko. Cześć. Wejdziecie? Jest mnóstwo jedzenia. Nie, Kim musi wracać do domu i odpocząć. Pamiętam, Ann spała jak suseł, gdy była w ciąży z Natalie. Kim chciała ci coś powiedzieć? Co się stało? Poroniłam. Tak mi przykro. I'm so sorry, Kim. Richard już wie? Próbuje złapać samolot. Zostań dziś u nas na noc. Już jej proponowałem, że może zostać u mnie. Czasami tak się dzieje. Musimy mu zaufać. W takich momentach poddaje nas próbie i pokazuje, kim naprawdę jesteśmy. Musisz poprosić, by zbadał twoje serce i twoje życie i pokazał ci, co zrobiłaś, że zasłużyłaś sobie na to. Co takiego? Coś ty powiedział? Że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu? Idź do środka. Zaczekaj, wszystko będzie dobrze. Dziś zostaniesz u nas, dobrze? Wejdź i zaczekaj. Oto twój słynny brak opanowania. Zasady dają złudne poczucie bezpieczeństwa. Ludzie myślą, że Bóg zawarł umowę z człowiekiem i jeśli będziemy postępować dobrze, to spotkają nas dobre rzeczy. A jeśli w naszym życiu dzieje się coś złego, to dlatego, że nie jesteśmy dostatecznie dobrzy. To Bóg dokonuje podsumowań. Biblia uczy, że grzech pociąga za sobą skutki. To jeden z powodów, dla których Bóg w swoim słowie uczy nas, jak żyć. On chce dla nas tego, co najlepsze. Jeśli jednak myślimy, że za całym bólem i cierpieniem tego świata kryje się boski odwet, to nie rozumiemy, na czym polegają Boża łaska i miłosierdzie. Biblia uczy nas, jak mamy budować więź z Bogiem, jako kochającym Ojcem, który chce dla nas tego, co najlepsze. Nawet gdy nasze życie rozpada się w gruzy, możemy być pewni, że nic nie zdoła rozdzielić nas od Bożej miłości. Wracaj, nie możesz tak po prostu odejść. Jestem twoim ojcem. Odchodzę, zanim powiem coś, czego będę żałował. Uderzasz w moralizatorskie tony. O nie, to twoja specjalność. Całe życie uciekałeś od Boga. Uciekałem od Niego, bo myślałem, że jest taki jak ty, że kieruje się twoimi zasadami i ma w sobie twój gniew.
W sercu odszedłem, ale wróciłem. I zobaczyłem, że mówi, ci, którzy płaczą, będą pocieszeni. Jeśli ktoś jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Mówi też, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych. Znajduję w Biblii tyle różnych rzeczy, których ty byś nie powiedział, niezależnie od tego, jak często cytujesz Biblię. I niezależnie od tego, ile razy rozpaczliwie na to czekaliśmy. Bóg nie jest taki jak ty. No to jaki jest Bóg? Chcesz go zobaczyć? Rozejrzyj się. Otwórz oczy. Łaska Jezusa dociera do tych, którzy kierują się w życiu długą listą zasad, rytuałów i powinności. Jezus woła wszystkich utrudzonych, zmęczonych udawaniem, że są lepsi niż naprawdę są, powalonych pod ciężarem winy i strachu, pomimo swojej religijności. Mówi do nich: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni, a ja dam wam odpocznienie. Może nigdy nie myślałeś o tym zaproszeniu. Być może uczono cię, abyś naśladował Jezusa. Może uczono cię, że masz bać się Boga, ale niekoniecznie kochać Go. Starałeś się więc żyć według zasad, być dobrym człowiekiem, mając nadzieję, że nie trafisz do piekła. Uczono cię przestrzegania tradycji religijnych, wypełniania rytuałów, ale nigdy w gruncie rzeczy nie pokochałeś Jezusa. Stałeś się Jego fanem. Mogę się przyłączyć? Dlaczego mnie zaprosiłeś? Dlaczego przyjechałeś? Nie wiem. Jeśli chodzi o to, co powiedziałem tamtego dnia, w porządku. Nie. Teraz wiem, że nie byłem dobrym synem. Często byłem niewdzięczny i uważałem, że wszystko mi się należy. Mam nadzieję, że widzisz, że się zmieniłem. Ten dzień, kiedy trafiłem do szpitala, był najwspanialszym dniem mojego życia. Zrozumiałem, że Bóg mi przebaczył i chcę, abym szedł za Nim i zaczął żyć naprawdę. Mam nadzieję, że wybaczysz mi te wszystkie lata. Spróbujesz? Tak. Kocham cię, tato.
It's your turn. Roll the dice. Go throw. Big money, big money, big money, big money. Okay. Are you ready? Go. No, truth or dare. Come on. Eryk, co ci jest? Halo. Mój tata stracił przytomność. Proszę przysłać karetkę. No nie. Co to? Dziennik taty. Jaki był kod? 10 sierpnia 2004. Powiedział, że to najwspanialszy dzień jego życia. Nie powiedziałem mu, że go kocham. On o tym wiedział. Nie. Tej nocy, gdy umarł, powiedział, że mnie kocha. A ja nic na to nie odpowiedziałem. Nie powiedziałem nic. A teraz on nie żyje. To moja wina. Nie, to nie twoja wina. Nic nie dzieje się bez powodu. Dlaczego zabrałeś mojego syna? Czy nie robiłem zawsze tego, co kazałeś? Dlaczego? Dlaczego mnie karzesz? Nierzadko rozmawiam z rodzicami dorosłych dzieci, którzy denerwują się lub martwią dlatego, że ich dzieci odrzucają Jezusa. Zwykle rodzice chcą wiedzieć, co się stało, co poszło nie tak. To trudne pytanie, bo jest wiele odpowiedzi. Staram się wysłuchać ich historii, dodać im otuchy i modlić się o ich dziecko. Niedawno przemawiałem w Teksasie. Po kazaniu podszedł do mnie potężny mężczyzna. Miał łzy w oczach. Zaczął opowiadać historię swojej marnotrawnej córki, która odeszła z domu i porzuciła wiarę. Nie pytał, dlaczego tak się stało. Nie szukał wyjaśnień. W istocie sam w jednym zdaniu ujął to, co według niego poszło źle. Powiedział: wychowaliśmy ją w kościele, ale nie wychowywaliśmy jej w Chrystusie. Czy poszedłeś kiedyś do przychodni, żeby się zaszczepić? Wstrzykują ci małą dawkę wirusów, żeby cię na nie uodpornić. Myślę, że to właśnie spotyka wielu fanów. Dostają małą dawkę Jezusa. Może w domu, może w szkole albo w kościele. Odrobinę Jezusa i mnóstwo zasad. Troszkę Jezusa i bardzo wiele tradycji. A jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogą cię spotkać w twoim chrześcijańskim życiu, jest właśnie ta mała dawka Jezusa. Wychowywaliśmy ją w kościele, ale nie wychowywaliśmy jej w Chrystusie. Tak właśnie robimy. Uczymy ludzi, żeby zwracali uwagę na to, co zewnętrzne, a nie dbamy o wnętrze. Upewniamy się, że każdy przestrzega zasad. A co z relacją z Chrystusem? Sprawiamy, że ludzie czują się winni z powodu grzechu. A co z Bożą łaską i miłością? Mamy przez to mnóstwo fanów i mało naśladowców. Nie pomyl rytuałów i powierzchownej religijności z prawdziwym życiem, które Bóg chce ci dać w Chrystusie Jezusie. Nie mów Jezusowi tak, tylko swoimi ustami. Idź za Nim, angażując w to całe swoje życie.